Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o pewnym rodzaju odczucia, które możesz sobie wygenerować po to, aby szybciej zamanifestować swoje marzenia. Moim zdaniem bez tego nawet nie warto wchodzić w te wszystkie postanowienia, cele, plany noworoczne, ponieważ bez tego będzie bardzo trudno osiągać cokolwiek, a z tym jest bardzo łatwo, bo to przyciąga do Twojego życia odpowiednich ludzi, okoliczności, sytuacje, które spowodują, że tak, wszystko się będzie pojawiało, więc jeżeli interesuje Cię taki temat, zostań ze mną do samego końca, zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z każdym filmem, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Zacznijmy od cytatu Abrahama Hicksa. Za każdym razem, kiedy coś doceniasz, za każdym razem, kiedy coś wychwalasz, za każdym razem, kiedy cieszysz się z czegoś, mówisz wszechświatowi, chcę tego więcej. Nigdy nie musisz wypowiadać już swoich intencji na głos i jeśli przez większość czasu przebywasz w stanie wdzięczności, wszystkie dobre rzeczy przyjdą do Ciebie. Dzisiejszy temat to wdzięczność. Wdzięczność jest stanem, który otwiera Ciebie na otrzymywanie, na całą obfitość życia, na spełnienie itd. Odczuwając właśnie wdzięczność, jesteśmy w stanie przyciągać wszystko, co dobre do naszego życia. Możemy odczuwać oczywiście wdzięczność za to, co do nas przyszło, za fajne rzeczy, które się pojawiają, ale również możemy odczuwać wdzięczność za to, co chcemy, aby się pojawiło, za to, że mamy to już w swojej głowie. Możemy po prostu odczuwać wdzięczność za nasze przyszłe marzenia. Wdzięczność to nic innego jak otwieranie drzwi i wpuszczanie do naszego życia całego dobra, mówienie: hej, witam Cię, zapraszam Cię do mojego życia, chcę tego więcej. Joe Dispenza w swojej książce właśnie porównuje wdzięczność do uczucia miłości. Miłość jest takim najwyższym stanem, gdzie my po prostu czujemy się fantastycznie i właśnie poprzez odczuwanie wdzięczności możemy doprowadzić się do takiego stanu, a jak my się czujemy fantastycznie, jak jesteśmy wdzięczni za wspaniałe rzeczy w naszym życiu, jeżeli odczuwamy miłość do świata, to przyciągamy do naszego życia, przyciągamy wspaniałych ludzi, cudowne okoliczności, sytuacje, które prowadzą nas szybciej do zamanifestowania się naszych marzeń, celów, planów. Każdego dnia przyciągamy do naszego życia coś. Twoje myśli, Twoje uczucia i ogólnie to, w jaki sposób mówisz, jak rozmawiasz, o czym rozmawiasz, to jaki masz dialog wewnętrzny, to przekłada się na Twoje życie i to powoduje potem, jak ono wygląda, więc warto skupić się na higienie wewnętrznej, na tym, jak rozmawiasz z innymi ludźmi i na tym, co czujesz, bo to też jest bardzo ważne. Emocje są równie ważne, co myśli, to skupiając się na tym, jesteś w stanie kreować życie na własnych zasadach, bo to my decydujemy tak naprawdę, o czym myślimy. To są nasze myśli, nasze uczucia, nasze emocje, nasze słowa. To my wypowiadamy to wszystko, więc to wszystko, co jest w nas, cały ten na przykład myślotok, czyli po prostu jak idziesz spać i zaczyna się aktywować w tobie myśli i zaczynasz myśleć jak szalona, to jest przecież Twoje. Po prostu nigdy nad tym nie pracowałaś na tyle, aby powiedzieć: stop, przestaję. Ja wpuszczam do swojej głowy to, co chcę, takie myśli, jakie ja chcę. Ja pielęgnuję tylko takie odczucia, jakie mi służą. Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że wokół mnie jest ogromne pole z różnymi możliwościami i ja wybieram sobie tą możliwość, która jest dla mnie najbardziej interesująca, te marzenie, ten cel i temu skupiam swoją uwagę, temu daję pozytywne odczucia, bo energia podąża za uwagą. Tam, gdzie leci moja uwaga, tam kumuluje się cała moja energia i energia ogólnie wszechświata, bo po prostu ja to nazywam inteligentna energia, jedni to nazywają wszechświat, inni nazywają to jeszcze innymi imionami i ta energia po prostu przechodzi przez wszystko, przez nas, penetruje każdą komórkę Twojego ciała, Twoich myśli, odczuć i tak dalej, wszystkiego wokoło. Więc jeżeli jest taka inteligentna energia, która Cię słucha i Ty wypowiadasz negatywne rzeczy i mówisz, że życie jest okropne, to co będzie do Twojego życia zapraszane? Co zapraszasz Ty do swojego życia? To jest oczywiste, że zapraszasz to, czym emitujesz, czyli Twoje myśli, Twoje słowa i odczucia są takimi antenami, które po prostu ściągają wszystko. Więc jeżeli Ty masz taką wiedzę i świadomość tego, że coś takiego istnieje, to
teraz musisz się skupić właśnie na higienie umysłu i na tym, aby tworzyć pozytywy w swojej głowie, żeby mówić dobre rzeczy, żeby czuć się dobrze i właśnie wdzięczność jest w stanie aktywować to uczucie w Tobie, gdzie Ty idziesz wyżej, gdzie Ty idziesz tak jakby w stronę miłości i zaczynasz działać na zasadzie właśnie miłości. Świat jest piękny, wszystko jest cudowne, wszystko mi się udaje, zawsze wszystko działa na moją korzyść. Spotykam wspaniałych ludzi, dzieją się wspaniałe rzeczy i to będziesz przyciągać. Wiele osób może sobie zadać pytanie, ale jak ja mam to zrobić, skoro moje życie jest okropne, skoro w moim życiu dzieją się takie rzeczy, skoro tyle negatywów na przykład było w tamtym roku, więc jak ja teraz mam myśleć pozytywnie? Musisz dać sobie ten luksus, aby zatrzymać się na 5 minut dla siebie samej i pomyśleć o czymś dobrym. Poszukaj tego, co jest dla Ciebie dobre w Twoim życiu. Bądź wdzięczna za to, co już jest. Jeżeli jest to 5 zł w portfelu, bądź za to wdzięczna. Jeżeli ktoś Ci, nie wiem, pomógł w czymś, nie wiem, w zakupach, podniósł Ci coś, sprawił, że się uśmiechnęłaś, bądź za to wdzięczna. Zawsze da się znaleźć coś w życiu, za co możemy być wdzięczni, co możemy celebrować w naszym życiu. Zawsze znajdzie się choćby sekunda czegoś dobrego. I teraz wyobraź sobie, że wokół dzieje się dużo negatywów, no bo siłą rzeczy, jeżeli myślałaś negatywnie, to przyciągnęłaś do swojego życia i teraz to się rozkręciło. Więc Ty musisz swoją uwagę przenieść na tą 1 sekundę czegoś dobrego, na ten moment, na tą chwilę i tam po prostu skupiać przez cały czas swoją uwagę. To spowoduje, że cała energia zacznie się kumulować właśnie wokół tego małego. Jedni mówią, żeby ignorować tak zwane 3D, czyli tą rzeczywistość, wokół której jesteśmy. Nie da się w 100% ignorować tego, bo byśmy chyba oszaleli, udając, że jest wszystko ok. Po prostu chodzi o to, żeby dbać o higienę swojego umysłu, wiedzieć, gdzie masz skupiać swoją uwagę, tak jakby pracować nad tym przez cały czas i to Ci wejdzie w nawyk i zobaczysz, jak życie zacznie się zmieniać, tylko trzeba po prostu to robić stopniowo, dać sobie taki kredyt na to, że będą też pojawiały się te negatywne myśli i to jest okej. I Ty jesteś świadoma tego. Tutaj właśnie chodzi o Twoją świadomość. Jeżeli Ty zaczniesz postrzegać siebie jako kreatora swojego życia, to zaczniesz wyłapywać te momenty, które przyciągają te negatywy, które jakby rozkręcają te negatywne koło, które zaczyna się potem toczyć w Twoim życiu i zaczynają jakieś przyciągać się sytuacje dziwne i Ty nie wiesz, o co chodzi. Więc teraz z tą świadomością musisz skupić się po prostu na higienie Twojego umysłu i zacznij praktykować. Zacznij praktykować wdzięczność, szukaj tych dobrych momentów. Po prostu ich szukaj. Jeżeli na początku nie widzisz, to zacznij dostrzegać je nawet w filiżance herbaty. Zacznij dostrzegać je w ciepłym domu, który jest wokoło Ciebie, który Cię chroni przed zimnem i mrozem. Zacznij dostrzegać to, że nie wiem, może masz telefon i masz na przykład dostęp do internetu, dzięki czemu możesz na przykład pracować zdalnie, albo zacznij dostrzegać takie drobnostki w życiu, jak zachód słońca, płatki śniegu. Bądź wdzięczny za wszystko, co jest dobre. Szukaj tego po prostu. Także my musimy zacząć rozkręcać te takie momentum, w którym będziemy odczuwać wdzięczność, miłość i zaczniemy wprowadzać się w ten stan, taki wyższy stan, gdzie zaczynamy przyciągać do swojego życia to, co jest dobre. Bez tego, moim zdaniem, nie jesteśmy w stanie realizować swoich noworocznych celów, planów, marzeń, bo to jakby, jeżeli nie będziemy tego praktykować, to jakby pójdziemy w drugą stronę i zaczną się dziać rzeczy, które jakby nas od tego odciągną i znowu powiemy sobie, znowu się nie udało, a miałem tyle celów do zrealizowania. Nawet chodzą takie memy na Instagramie, że już nie muszę pisać swoich celów noworocznych, ponieważ biorę z tamtego roku, bo nic nie zrealizowałam i tak dalej. Także nie bądźcie takimi osobami, które przepisują po prostu swoje cele z roku na rok, tylko zacznijcie być świadomymi osobami, które wiedzą, jaką mają w sobie moc i jak mogą po prostu zmieniać wszystko w swoim życiu, że życie się nie przytrafia, tylko my je tworzymy. Weźcie odpowiedzialność za to, co się dzieje, bądźcie wdzięczni za wszystkie dobre sytuacje, nawet podziękujcie tym ludziom, którzy coś złego w Was wygenerowali, bo to też powoduje, że jesteśmy w stanie zrozumieć siebie bardziej, dotrzeć do swoich emocji, uczuć. Podziękujcie im za to, wybaczcie im, wybaczcie sobie, idźcie dalej, nie patrzcie to, co się dzieje w tyle. Szukajcie tylko i tych wzniosłych uczuć, miłości, wdzięczności po to, żeby generować tego więcej i żeby właśnie to pojawiało się w Waszym życiu. Odczuwanie wdzięczności, miłości to jest nasz wybór. To
jakie mam myśli w swojej głowie, to jest nasz wybór. To, czy dbasz o higienę swoich myśli, to jest Twój wybór. To, jakie masz uczucia, to jakie emocje, to jak reagujesz na innych ludzi, to jak reagujesz na inne sytuacje jakieś negatywne, to jest Twój wybór. Jakby wszystko jest wyborem Twoim. I możesz powiedzieć, no ale coś mi się przytrafiło. No ale to jest tak, że jeżeli coś Ci się przytrafia negatywnego, to Ty masz wybór, jak na to reagujesz. Więc jeżeli masz wybór i masz świadomość i wiesz, że to Ty kreujesz i że wszystko, co jest w Twojej głowie i to, co czujesz, to jest takim zapalnikiem do tego, jakie będzie Twoje życie, to odzyskując tą świadomość, jesteś w stanie żyć na własnych zasadach, z takim życiem, jakie pragniesz. I tego Ci życzę w nowym roku. I ogólnie życzę Ci każdego dnia, abyś czuła zawsze wdzięczność, miłość i żeby Twoje życie było takie, jakie pragniesz i żeby każde cele się realizowały. Tylko Ty musisz zadecydować, że tego chcesz. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Oczywiście zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!